Siemanko widzowie, miło mi jest Was powitać ze stolicy, z pierwszej stolicy Polski, z Gniezna. Dzisiaj na warsztat wchodzi szlak piastowski, którym będę leciał do Poznania. Szlak piastowski, czarne oznaczenie, tego się będziemy dzisiaj trzymać. To zapowiada się dobry standard. Miejmy nadzieję, że nie będzie to wyglądało tak do Poznania. Złapałem już szlak, wyjechałem z Gniezna. Trochę się chciałem pokręcić po Gnieźnie. Taki był początkowy zamysł, ale jakoś tak nie miałem klimatu. Wysiadłem z tego pociągu, przejechałem się. Tam w dużej części nie widziałem żadnych dróg rowerowych. Później się trafił jakiś taki podwójny pas rowerowy. Przejechałem się naokoło zbiornika wodnego. Jestem totalnie nieprzygotowany do tej wycieczki dziś, poza tym, że wiem, że jadę szlakiem piastowskim, czy jego rowerowym wariantem, bo ten szlak istnieje w kilku wariantach. To się chyba nazywa piastowski trakt rowerowy i takim śladem się dzisiaj poruszam. Są oznaczenia, ale część tabliczek chyba jest rozkradziona. Przed chwilą miałem taki zjazd w lewo, który nie był w ogóle oznaczony i w sumie gdyby nie GPX, to bym nie wiedział, że tam mam zjechać. Miejscowość Piekary. No i tutaj trzymamy się czarnego szlaku aż do Poznania. Szlak w całości ma ponad 100 km. On biegnie z Poznania przez Gniezno do mniejszej miejscowości, której nie pamiętam, ale której nazwę teraz Wam podaję na ekranie. A z samego Gniezna do Poznania nie sprawdzałem dokładnie, ale jest około 60-70 km. Także taki dystans dzisiaj na pewno pokonam, jeśli oczywiście nie zajdą jakieś nieprzewidziane okoliczności. A jeszcze chciałbym troszkę pojeździć po Poznaniu. Parę lat temu miałem okazję pojeździć rowerem po Poznaniu, ich miejskim rowerem. No, dosyć dobrze to wspominam. No i chciałbym się wybrać może w kilka miejsc, na pewno nad Maltę, wieża widokowa na szachtach i może jeszcze tam skorzystać z ich wspaniałej infrastruktury. Widziałem, że jakaś nowa kładka jest, ale co wyjdzie, jak wyjdzie, będziecie mogli się przekonać. Zwykle wycieczki na spontanie, bez spiny, a dzisiaj na totalnym spontanie. No, będę żył tą trasą po prostu. Zobaczymy. Dzisiaj stawiam na rozglądanie się, ale GPX siedzi z uwagi na to, że opinie o szlaku mówiły, że nie zawsze to oznakowanie jest widoczne. Ten szlak taki, powiem Wam, słabo przemyślany. Teraz wjechaliśmy na jakąś taką bardziej ruchliwą drogę. Tu ani drogi rowerowej. No to już wiem, że to nie jest szlak dla rodzin z dziećmi. Raczej dla odpowiedzialnych rowerzystów, którzy nie boją się podjąć ryzyka związanego z jazdą ruchliwą drogą. Dobra, rozpoczyna się kawałek drogi rowerowej. Także budując wiadukt, zbudowali też drogę rowerową. Więc tak się mógłbym założyć, że jak zjedziemy z drugiej strony, to ta droga rowerowa się skończy. Mówisz i masz. Nie ma sprawy, proszę. Szlak rowerowy, brak drogi rowerowej. Super. Dobrze, ktoś to wymyśli. Jest klimacik, co? Fajne miejsce. Zjechałem z głównej drogi. No tak czuję, że dzisiaj będzie szutrowo-asfaltowo.
Tak na razie to wygląda. Taka dosyć zróżnicowana nawierzchnia. Ale to dobrze, dobrze. Słuchajcie, jestem gotowy na takie wyzwania. Tym bardziej, że dzisiaj dystans nie jest długi, a mamy cały dzień. Bo dopiero po 16 muszę być w Poznaniu, bo wracam pociągiem do Gdańska. A jak ja się tutaj w ogóle dostałem? No słuchajcie, Gniezno i Poznań mają dobre połączenia kolejowe. No ja się właśnie tutaj tak dostałem. Z Gdańska do Gniezna jeździ mnóstwo pociągów. Miałem do wyboru do koloru rano. Wybrałem taki pociąg 4:50 z Gdańska i o 7:45 byłem w Gnieźnie. Także podróż szybka, łatwa i przyjemna. O tej porze roku nie było problemu z kupieniem biletu na rower. Właściwie ten pociąg jechał pusty. Oprócz mnie był jeszcze jeden rowerzysta. Można było pojechać do Poznania i wracać do Gniezna. To była pierwsza myśl, no ale po przeanalizowaniu warunków pogodowych, w szczególności wiatru, uznałem, że jazda w tą stronę będzie lepsza, a teraz jestem dodatkowo zadowolony, bo jeszcze na dodatek nie świeci mi słońce w oczy. Sezon na rzepakowe zdjęcia w pełni. Ja sobie tradycyjnie nie robię zdjęć w rzepaku. Będę akurat łamał tej tradycji. Ale muszę złamać tradycję jeżdżenia blisko domu, bo te wycieczki dalsze są ciekawsze. Warto było rano wstać, żeby tu przyjechać. Na razie nic się nie dzieje. No ale wiecie, szlak piastowski, to bym się nie spodziewał jakichś turbo atrakcji. No, będą zabytki, na pewno jakieś stare kościoły, pomniki, tego typu rzeczy. Także dzisiaj taka emerycka wycieczka, ale pięknie jest. Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach. Proszę bardzo. Też na pewno jest jeszcze nieczynne. Troszkę dzisiaj wcześnie. Od 10. Tutaj Muzeum Pierwszych Piastów. Zobaczcie, w Dziekanowicach dużo atrakcji. Zwiedzacie tego typu miejsca, gdy jeździcie rowerami i macie zaplanowaną jakąś tam trasę? Jest 28 kilosków nakręcone. Same wchodzą dzisiaj. Ulica Kanałowa. Niezły kanał, o proszę. Tak jak mówiłem, słuchajcie, szlak piastowski, kościoły. Taki bardzo ładny. Stary, drewniany. Peleton jakiś leci, ustawka. Hej. Oni nie odmachują takim jak ja. Zauważyłem, że w każdej mijanej wiosce jest ulica Kanałowa. Rzeczna Kanałowa. Wszystko związane z wodą. Pobiedziska, miejscowość Pobiedziska. Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Interesuje to Was? No, mnie też tak średnio. Ale my jedziemy prosto. Ryneczek w Pobiedziskach. Jest studnia, fontanna. Trochę wygląda jak Robin Hood. Pomnik ku czci powstańców wielkopolskich. Pewnie się tu odbywa handelek.
Bo jak jest ryneczek, to jest mały rynek i jest wtedy mały handelek. I się płaci pieniążkami. Wszystkie zdrobnienia, których nie lubię. Na zdrowie. Na całej trasie dopiero pierwsza tablica, na której jest informacja o ilości kilometrów. Okazuje się, że do Poznania już bardzo blisko, 34 km. To jest tak naprawdę dla mnie trasa na 2 godziny. Mam dzisiaj mnóstwo czasu, jest dopiero godzina 10. Jestem teraz w miejscowości Pobiedziska. No, taka większa miejscowość na trasie, widzę. I dosyć prężnie tu działają różne społeczności. Widziałem, że jest klub rowerowy, teraz widziałem jakieś kółko karpiowe. Widać, że tutaj ludzie się jednoczą. Gdzie kończą się Pobiedziska, zaczyna się polska wieś. No słuchajcie, tutaj mnóstwo wędkarzy, także na pewno jakieś dobre tereny na karpia. Dojechałem z powrotem do Pobiedzisk. Przyjechałem stamtąd, a tu patrzę, tablica Pobiedziska. Czyli pewnie można było jechać taką fajną trasą. No ale szlak poprowadzili inaczej, a pewnie ta trasa powstała niedawno. Zobaczcie, tutaj na znaku zostawiam dla znalazcy opaskę odblaskową Ride With Me, więc jakbyście jechali tą trasą, to może jeszcze będzie wisiała. Na wylocie z Gdańska w stronę Sobieszewa zostawiłem kilka tygodni temu taką opaskę i ona tam cały czas jest. Dziś piękna pogoda i żadnych rowerzystów na trasie. O, jedzie jeden. Więcej widziałem dzisiaj wędkarzy niż rowerzystów. Kapalica. Oczywiście chciałem to przeczytać Kaplica, ale już sam siebie sprawdzam. Wiesz, przekręcanie nazw to moja specjalność. Do tej pory, a przejechałem już połowę tej trasy, czy nawet więcej niż połowę, nie ma żadnej rowerowej infrastruktury typu ławeczki, wiatki. Nawet w miejscowościach nic nie było. Także ten szlak, oznakowanie ma takie w miarę odmalowane, ale o infrę nikt nie zadbał. Mam nadzieję, że się coś trafi. No, zjadłbym kanapeczkę. Tu jak wymyślili. Trzeba tu objechać, żeby się dostać na szlak. Wachlarz zwariował. Także no tak, tutaj na łuku drogi nie zrobili przejazdu rowerowego, bo jest słaba widoczność. No ma to sens. Ale rozwiązanie bardzo ciekawe. Oj ciach, w las. No wreszcie się coś dzieje. Już tak naprawdę wiało nudą. Dobrze, się obudziłem. No i co, przeskoczymy? Tak. Pierwsze ławeczko, stoliki na trasie, jakie widzę. Dobrze jest nie musieć się spieszyć. Jak byłbym koło domu, to bym raczej tak długo nie siedział, bo mógłbym być szybciej w domu. Teraz szybciej w domu nie będę, bo bilety na pociąg kupione. Także mnóstwo czasu. I wiecie co? To jest fajne. Już widziałem, że ten szlak wyjedzie przy jeziorze Malta. Także fajnie. Może sobie zrobię rundkę dookoła jeziora. Jak nie było ławeczek przez tyle kilometrów, to teraz już drugie. Trochę jakbym był w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Pokonując szlak w tym kierunku, mam wrażenie na razie, że dużo więcej zjazdów niż podjazdów. No, ale wszystkie takie raczej łagodne. Także tutaj się jedzie dosyć przyjemnie. Biskupice. To taka trochę lepsza wieś. Mają drogę rowerową. No i się już tak ciągnie. Jadę tą wioską dość długo. I wszędzie figurki Jezusa. Mam wrażenie, że to ta sama figurka wszędzie. Może z jednego wzoru ją robili. Jadę już tak od paru kilometrów, tak jest. Jedziesz
Nic się nie dzieje. Tarka. Pola, łąki, wsie. Pola, łąki, wsie. Czasem kawałek lasu. Czy jakieś 24 do Poznania. Uzorzewo, gmina Stwarzęc. Atrakcje. Jakiś kościół. Kółko łowieckie. No ale słuchajcie, widzę wiatkę idealną na spożycie drugiego śniadania, ale nie jestem głodny. Także tutaj w tej części więcej wiatek jest, proszę bardzo. Wygląda trochę jak szkoła. No to świetlica. Świetlica, wiatka. Miejscowość Katarzynki na horyzoncie, po lewej stronie już widać bloki poznańskie osiedla. Poznań. Tu jest dopiero ciekawa sytuacja, której nie rozumiem. No jestem w Poznaniu. Jest oznaczenie szlaku. Czarny rowerek na białym tle. No i sobie tutaj jadę. I tu jadę dalej. A tu mi pokazuje teraz nawigacja, że ten szlak schodzi na dół. I sobie myślę, nie no, niemożliwe. Ale przed chwilą coś ludzie sprowadzali tu rower. Także być może to właśnie tam powinienem jechać. Nie wiem, chyba zaryzykuję. Sprawdzę to. Ciekawe, ciekawe. A tam pojechali dalej. Czy jest tu jakiś przejazd? No dobra. Kombinujemy. Poznań zaskakuje już na samym początku tymi rozwiązaniami. Nie no, bez kitu, patrzcie. Jest oznaczenie szlaku. I jak ja miałbym się zorientować bez GPX-a, że to tak trzeba jechać? Ciekawe. Jestem w poznańskich lasach. No i tak jeszcze zanim zbliżę się do centrum, no to sobie zrobię małą przerwę. Później to już raczej cicho nie będzie. A tutaj to jeszcze można tak troszkę się zrelaksować. Także coś sobie zjem i wtedy lecimy na miasto. Zajechałem do Poznania trochę szybciej niż myślałem. Tak planowałem, że dłużej mi zejdzie, bo myślałem, że trochę więcej będzie atrakcji na szlaku. Aczkolwiek pierwsza myśl była taka, żeby w ogóle zrobić sam Poznań. Chciałem przyjechać sobie do Poznania, żeby po nim pojeździć. Także to, że jeszcze mam z 3 godziny zapasu czasu, będzie idealnie, żeby się pokręcić trochę po Poznaniu. W Poznaniu to nie jest tak hop-siup. Znak Poznań minąłem już bardzo dawno. Tu już pojeździłem sobie trochę po lasach. Widziałem wiele razy jeziorka, jakieś rzeki. Teraz jechałem doliną rzeki Cybiny, ale przed chwilą drogowskaz rozwiał moje wątpliwości. Do jeziora Malta jeszcze 6 km, także ho. Stacja kolejki wąskotorowej Maltanka Zwierzyńców. W zeszłym roku tutaj byliśmy całą ekipą i nawet korzystaliśmy z tej kolejki. Wtedy trafiliśmy taki najgorszy weekend kwietnia, gdzie było mega zimno, ale i tak udało się spędzić fajnie weekend w Poznaniu. Także mogę powiedzieć, że już tutaj dla mnie tereny trochę znajome. Już w Poznaniu byłem kilka razy, więc w miarę wiem, jak się poruszać. No ale mam nadzieję pojeździć sobie fajną poznańską infrastrukturą rowerową i zobaczyć to trochę z innej perspektywy. Mogę uznać, że cel pierwszy osiągnięty, czyli dojazd do Poznania. Tam 66 km wyszło, uwzględniając szlak rowerowy, szlak piastowski. On tu cały czas prowadzi, cały czas te znaki są. Tak więc to jeszcze nie koniec. Może poddam się mu i pojadę tak, jak on mnie prowadzi. Pewnie prowadzi do zamku. Ale to mi pasuje. Mogę tam dojechać, wtedy sobie dalej będziemy już kombinować. O, tu są te fajne bobsleje. Moja córka byłaby zadowolona. Na tym się fajnie jeździ.
Aha, to ten bieg się odbywa w tak zwanym ruchu miejskim po prostu. GPX, który miałem, urwał się na końcu jeziora Malta. No, oznajmił mi, ok, jesteś na miejscu. Nie wiem, czy jest jakaś tablica informacyjna opisująca ten szlak, czy cokolwiek. Jak jesteście z Poznania i jechaliście kiedyś tym szlakiem, to dajcie znać, bo po prostu mi się GPX skończył, no tam był ten bieg, więc było trochę zamieszania. Ale spoko. Jadę sobie teraz na Śródkę. Jest taka bardzo stara część miasta. Łódeczki, tam w tle brama Poznania, też kiedyś zwiedzałem, bardzo fajne miejsce. Tutaj katedra Piotra i Pawła. Już mam w sumie wszystko w Poznaniu z grubsza zwiedzone, także po zabytkach chodzić nie muszę. Piękna sprawa, tylko za dużo hulajnóg. Pociskają niektórzy tak szybko. Wracam na tą rowerostradkę na dole. Nam się całkiem przyjemnie jechało. Jadę sobie nią dalej. Ustawiłem sobie nawigację w mapach CZ, bo Łachu nie chciał mnie tam zabrać, a już miałem dosyć tego kluczenia. No ale mapy CZ tak właśnie prowadzą, prawo, lewo, prawo, lewo. Jak miał teraz wrócić po tej samej ścieżce, to już nie pamiętam, gdzie skręcałem. Teraz mnie ciąga po jakimś parku. Ale chata klimatyczna. Ktoś tu mieszka? W takim parku? Czad. Muszę przyznać, że dużo zieleni jest w Poznaniu. Jest mnóstwo parczków, miejskich lasów, stawiki. Proszę bardzo. Pewnie ludzie z Poznania mają ze mnie bekę, bo pewnie da się tutaj dojechać w lepszy sposób. No to właśnie, tylko trzeba wiedzieć. To jest tak, jak ja czasem oglądam sobie, jak ktoś po Gdańsku jeździ. No, tu mogłeś pojechać tak, tu mogłeś pojechać lepiej. Tutaj zdecydowanie też, ale zwiedzam, obkrążam, zwiedzam.
Się tak jakby oddalam od tej wieży. No ale już jak ją widzę, to wiem, w którą stronę jechać. Dużo ludzi jest, każdy chce zrobić sobie fotkę, no ale cieszę się, że tu przyjechałem. Bo to teraz mogę powiedzieć, że cel wycieczki został osiągnięty. Jakiś czas temu pisałem do Kamila z kanału Rower Przygodowy, czy by się tu nie wybrał, żeby mi pokazać, jak to wygląda. No ale na żywo też robi wrażenie. Fajnie jest. Trochę się buja ta wieża. Rozi, tu by Ci się nie podobało. Bardzo mały taras widokowy na górze, także dużo ludzi nie wejdzie. Akurat dość sporo osób dzisiaj odwiedza, bo jest niedziela. Każdy chce zrobić fotę, także miejsce ograniczone. Sama wieża całkiem spoko, dobrze się buja, także fani stabilnych wież widokowych nie mają czego tu szukać. Cieszę się, dotarłem do wieży, którą chciałem zobaczyć na żywo. Także teraz już zmierzam w stronę centrum. Nie wiem, jak stąd wyjechać, także zdaję się na nawigację. Mam długie światło strasznie. W wszystkich światłach, na których stałem, to tak długo. Wycieczka do Poznania dobiegła końca, troszkę pokręciłem się po mieście. Zaliczyłem główne 2 punkty, które chciałem zobaczyć, czyli tą kładkę za mną oraz wieżę widokową na szachtach. Nie pchałem się do ścisłego centrum, gdzieś tam w okolicy Starego Browaru, na Półwiejską, bo tam jest zawsze dużo ludzi, a szczególnie w niedzielę. Także byłem już tam mnóstwo razy, nie było sensu się tam kręcić. Jeśli chodzi o Piastowski Trakt Rowerowy, bo tak się nazywał ten szlak z Gniezna, którym jechałem, no to raczej taki bardzo przeciętny. Jeśli ktoś tam lubi zobaczyć sobie stary kościół we wsi albo, nie wiem, interesują go pola lednickie, żeby tam odbić sobie i zobaczyć, no to może rzeczywiście jest fajny. Mnie jakoś szczególnie nie ujął. Drogi raczej przeciętne, boczne drogi, brak dedykowanych. No może nie powiem, że brak, było tam kilka dedykowanych dróg rowerowych, ale raczej tak sporadycznie. Bardziej pola, szutry, lasy. No jechało się ok, bo z wiatrem i widoczki też spoko, ale jakoś szczególnie mnie nie ujął. Czy mógłbym go polecić? Jak ktoś ma chęć po prostu zaliczyć, to jak najbardziej, ale raczej tak, bez szału. W tym filmie było więcej pokazywane niż gadane. Jeśli się podobał, no to świetnie, a jeśli nie, no to wyczekujcie przygód z chłopakami, a może też gdzieś samotnie ruszę i będę miał trochę więcej do powiedzenia. A tymczasem wielkie dzięki za oglądanie i do następnego razu. Pozdrawiam.